czajnikowy.pl. Dripper Hario V60 to właśnie nim się zajmiemy i jest jednym z najbardziej popularnych i powszechnych metod alternatywnych zaparzenia kawy, które spotkacie zarówno w kawiarniach, jak i w Waszych domach. Jest to tak naprawdę proste urządzenie. Jego konstrukcja sprawia, że nawet osoby, które pierwszy raz się stykają z tą metodą zaparzenia, nie mają najmniejszych problemów, aby poprawnie wykonać swoją kawę. Same drippery są w 4 wersjach, 4 wariantach materiałów, z których są zbudowane. Jednym z nich jest metal, porcelana, jest też plastik i szkło. Zadaniem drippera jest przede wszystkim utrzymywanie temperatury stabilnie podczas całego procesu zaparzenia i tutaj wybór odpowiedniego materiału jest kluczowy. Najlepsze wyniki utrzymywania ciepła da nam porcelana. Również szkło jest bardzo dobre pod tym względem, natomiast metal no niestety bardzo szybko ucieka z niego temperatura, bardzo szybko pochłania, ale też bardzo szybko oddaje temperaturę i mimo tego, że jest to najczęściej najdroższy dripper, to niestety niekoniecznie spełni swoje zadanie w najlepszy sposób, szczególnie w warunkach zmiennej temperatury. Warto się zastanowić natomiast nad plastikowym dripperem ze względów ekonomicznych, ponieważ nie kosztuje on zbyt dużo, najczęściej jest to dużo mniej niż odpowiedniki w innych materiałach. Natomiast same właściwości termiczne też nie są najgorsze. Jak pamiętacie pewnie z odcinka o młynku, warto zainwestować swoje pieniądze w młynek, w kawę, natomiast akcesoria to są pewnego rodzaju gadżety, coś co ma nam dać pełną radość parzenia kawy i bardziej właśnie bym proponował, żeby przyinwestować w młynek, w kawę, w dobry materiał, na którym będziemy pracowali, a niekoniecznie w same drippery, ponieważ mamy do czynienia z metodami przelewowymi, do jakich należy Hario V60, to właśnie grawitacja i stopień zmielania będzie kluczowy dla osiągnięcia odpowiedniego czasu parzenia kawy. Czas, o którym mowa, to przedział pomiędzy 2,5 minutami a 3,5 minutami. Warto znaleźć się między tymi widełkami, tak żeby kawa nie była zarówno niedoparzona, jak i przeparzona. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na to, jaki powinien być stopień zmielenia, ponieważ jeśli zmielimy kawę zbyt drobno, woda będzie miała dużo większy problem z tym, żeby przejść przez sam dripper i sam proces parzenia automatycznie się wydłuży, nie będziemy mieli nad nim aż tak dobrej kontroli. Jeżeli zmielimy kawę za grubo, to spowoduje, że woda momentalnie nam przecieknie przez dripper i będzie to skutkowało zbyt krótkim czasem parzenia. Powinniśmy zatem dobrać najdrobniejszy możliwy stopień zmielenia, tak żeby intensywność kawy była na właściwym poziomie, natomiast żeby czas samego parzenia oscylował właśnie w okolicach 3 minut. Skoro zależy nam na dobrym mieleniu właśnie pod tą metodę, warto tutaj użyć młynka, który daje możliwość zmiany ustawień żarem względem siebie. Dzięki temu możemy osiągnąć odpowiedni stopień mielenia właśnie dla naszej wymarzonej kawy. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że różna kawa będzie potrzebowała różnego stopnia zmielenia, czyli są kawy, które warto zmielić troszeczkę drobniej, a są takie, które warto zmielić troszeczkę grubiej. Skoro o kawie mowa, warto, żeby ona była świeża, żeby to była kawa, która jest wypalona, no myślę 2 tygodnie, miesiąc od wypalenia to jest odpowiedni czas, żeby zabrać się za nią. Najlepiej jest to sięgnąć tutaj po jasne palenie, które będzie nam odwdzięczało się bardzo dużą ilością aromatów, bardzo dużą ilością takich świeżych, owocowych doznań. To, co potrzebujemy jeszcze, to timer. Możecie sięgnąć po zwykły timer, który mamy w telefonach. Waga, może być to zwykła waga kuchenna, którą pewnie każdy z nas ma w domu i oprócz samego drippera również urządzenie, czy pojemniczek w zasadzie, do którego będziemy przelewali nasz napar. Może być to zwykły, szklany, nawet najtańszy glass server albo zwykły kubek, który służy nam do picia później. Może nawet jest to lepsze ze względu na to, że wtedy nie przelewamy wielokrotnie naparu i po prostu nie ochładzamy go. Jeśli ktoś lubi cieplejsze napary, myślę, że nie ma co przelewać w nieskończoność z jednego kubeczka do drugiego. Warto skupić się również na samym filtrze. Filtr mamy w 2 kolorach. Jak widzicie, przyniosłem tutaj 2 różne filtry, zarówno filtr biały, jak i filtr papierowy. Ten, który jest biały, był wcześniej właśnie w takim kolorze kremowym, właśnie w takim kolorze żółtym, natomiast został poddany procesowi chlorowania, dzięki czemu usunęliśmy bardzo dużo aromatów papieru, które przechodziłyby nam do naparu. Natomiast i tak warto sięgnąć po
wrzątek, aby przelać dokładnie sam filtr papierowy, aby pozbyć się ewentualnych chemicznych aromatów. Więc ja Was bardziej zachęcałbym do tego, żeby sięgnąć właśnie po taki jasny. To, co będzie nam również potrzebne, to zastosowanie odpowiedniego czajniczka albo, tak jak mamy tutaj w warunkach bardziej polowych, jakiegokolwiek dzbaneczka, który daje nam możliwość precyzyjnego wylewania wody. Powiedzieliśmy, jak powinna być zmielona kawa, natomiast nie powiedzieliśmy jeszcze, ile jej powinno być w stosunku do wody. I tutaj ta wartość to jest około 6 gramów na 100 gramów wody. Można to mnożyć później, natomiast jest to wartość, która da nam bardzo fajną intensywność naparu. Smak nie będzie dominował aromatów, które będą w naparze zawarte, więc zmierzmy sobie już na początku odpowiednią dozę. Użyjemy 12 gramów kawy na 200 gramów wody. Poprawnie składamy filtr, a także dobrze przelać go wrzątkiem. Przelanie wrzątkiem ma kilka zadań. Przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, musi oczyścić filtr, usunąć wszelkiego rodzaju aromaty papieru, które mogłyby pojawić się później w naszym naparze, ale przede wszystkim też ogrzeć samo urządzenie. Jeśli używamy dripperów ceramicznych i nie zrobimy właśnie tego pierwszego zalania wrzątkiem po ściankach, nie ogrzejemy go odpowiednio i nie będziemy w stanie parzyć kawy w odpowiedniej temperaturze, ze względu na to, że to właśnie dripper wciągnie nam te kilkadziesiąt stopni temperatury na samym początku. Warto pamiętać o tym, że wylewamy wodę, aby nie trafiła do naszego naparu później. Bardzo wiele osób, które zaczyna pracę z kawą, ma z tym właśnie problem, żeby to zapamiętać. Kawę wsypujemy do drippera bardzo, bardzo delikatnie, tak żeby nie obsypać ścianek. Ma to takie uzasadnienie, że zależy nam na tym, aby cała kawa w jednym momencie dostała kontakt z wodą gorącą, żeby wszystkie drobinki kawy zaczęły zaparzać się w jednym momencie. Wyrównując powierzchnię kawy w dripperze, mamy większą kontrolę nad tym, kiedy te drobinki kawy zaczynają się parzyć. Zależy nam na tym, żeby chwyciły temperaturę w miarę w jednym momencie. Zalejemy zatem 12 gramów kawy 200 ml wody w temperaturze 96 stopni. Mówię tutaj o temperaturze 96 stopni, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że jednak tracimy dużo tej temperatury podczas wylewania. Jest to po prostu naturalny proces wymiany ciepła z otoczeniem. Tarujemy zatem wagę, włączamy stoper w momencie kontaktu gorącej wody z kawą. Pierwsze 50 gramów ma za zadanie nasączyć kawę. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co nazywamy preinfuzją, czyli właśnie tym wstępnym zaparzeniem, namoczeniem kawy. W tym procesie kawa traci dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla, który pojawia się w niej podczas procesu palenia. Jeśli mamy świeżą kawę, ten dwutlenek węgla będzie się bardzo mocno, intensywnie wydobywał z naszej kawy, którą mamy w dripperze. Ten cały etap trwa około pół minuty i właśnie po nim zalewamy kolejne partie wody. Nie wlewamy całej wody naraz. Warto wlewać ją partiami, tak żebyśmy mieli jak największy kontakt wody lejącej się z drobinkami, żeby ta woda wzburzała niejako te drobinki kawy, ponieważ samo mieszanie ich przemieszczanie spowoduje, że ekstrakcja będzie dużo bardziej intensywna. Atutem metody przelewowej jest to, że jest to metoda bardzo dynamiczna, w odróżnieniu na przykład do French Pressa, gdzie kawa zaparza się bardzo, bardzo swobodnie. Tutaj te drobinki wędrują po całej powierzchni wody właśnie dzięki temu, że strumień wody uderza w całą powierzchnię, tworząc migrację cząsteczek. Cały proces powinien trwać dziś około 3 minut. To wszystko zależy od kawy, jakiej używacie. I warto tutaj kontrolować ten czas, aby nie przeparzyć kawy. Więc jeśli dobrze zmielicie, jeśli użyjecie dobrej ilości wody na starcie z Waszego parzenia, nie będziecie mieli żadnych problemów z tym, żeby zmieścić się właśnie w tym określonym czasie. Gdyby zdarzyło się tak, że woda, którą nalaliśmy, nie przelewa się albo po prostu filtr
zablokowały cząsteczki kawy, nie można tutaj pozwolić sobie na wyciśnięcie tego filtra. To może spowodować przejście drobinek kawy właśnie do naszego naparu, a zależy nam na filtracji, pełnej filtracji przez papier. Ważne jest również to, że dzięki temu, że kawa jest filtrowana, tracimy w naszym naparze diterpeny, które podwyższają nasz cholesterol. A więc jeśli mamy problemy z cholesterolem, myślę, że kawa przelewowa jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Kawa przelewowa charakteryzuje się przede wszystkim bardzo takim delikatnym smakiem. Nie jest to intensywne zaparzenie, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że jesteśmy przyzwyczajeni do zbyt dużej intensywności kawy, głównie ze względu na to, że kawa w sklepie jest zmielona zbyt drobno. A więc warto tutaj się otworzyć na kawę przelewową, ponieważ daje ona szereg przyjemnych aromatów i smaków, których nie spotkamy w kawie zbyt drobno zmielonej. Będzie ona zagłuszona przez wszelkie substancje smoliste, wszelkie duże ilości goryczki, które będą nam po prostu ten smak i aromat doświadczenia zaburzały. Eksperymentujcie najwięcej jak możecie ze swoją kawą. Znajdźcie idealny przepis właśnie dla swojej kawy, dla swojego ziarna, którego używacie. Piszcie też oczywiście w komentarzach, o czym chcecie, aby były następne odcinki. No i cóż, do zobaczenia na czajnikowy.pl.